Witam serdecznie w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Dzisiaj tematyka przetworowa, ale nie będziemy robić żadnych przetworów. Postanowiłam Wam pokazać, jak ja przygotowuję słoiki do robienia przetworów. Tradycyjną po prostu metodą, bo można przygotowywać na dwa sposoby. Normalnie potrzebujemy tak, ciepła woda z płynem, wiadomo, jakimś do mycia naczyń, jaki kto ma, jakaś gąbeczka, ściereczka do mycia. Tutaj mam w misce ciepłą wodę. Oczywiście jak macie zlew dwukomorowy, to możecie to robić w zlewie. Ja to wzięłam na stół ze względu na to, żeby mi było dobrze nagrywać, także posiłkuję się po prostu miseczkami. Drugi sposób, wiadomo, nie każdy ma zmywarkę. Można po prostu myć w zmywarce na wysokiej temperaturze i już tych słoików nie wyparzamy. A jak myjemy metodą tradycyjną, to tak, ciepła woda, myjemy dokładnie słoik. Jakie tam słoiki chcecie, wiadomo. I również te wieczka. Najpierw trzeba te słoiki dokładnie umyć w ciepłej wodzie. Troszkę mi może będzie źle jedną ręką Wam pokazywać. No takie słoiki przynosimy z piwnicy, nie? Wiadomo o co chodzi. No i trzeba je przygotować. I przy pomocy właśnie tej gąbeczki myjemy normalnie. Chyba naczynia kobietki umią myć, także umią te słoiki. Jest każdy w temacie. Już nie chcę stawić na statywie, bo mi statyw tego nie obejmie. Także myjemy przykładowego delikwenta dokładnie. Ja sobie wodę nastawiłam już, żeby mi się zagotowała. Myję te wieczka, przykrywki, nakrywki, słoiki, płuczę je w zimnej wodzie, odstawiam je tutaj na ścierkę, żeby one mi ściekły i one muszą mi się ogrzać, bo jak ja bym nalała wrzątek do wyparzania do słoika, którego ja tutaj wypłuczę w zimnej wodzie, słoik by był zimny, on po prostu by mógł nam czasnąć, czyli pęknąć. A też żeby wszystkie resztki wody z płukania nam po prostu tutaj ściekły. Przygotowuję sobie potem jakąś miseczkę, jakieś naczynie. Wkładam te umyte wieczka, oczywiście po umyciu, bo ja będę je za chwilę myć. I również je zalewam na chwilę wrzątkiem. Także ja przygotowuję te słoiki i widzimy się przy wyparzaniu wrzątkiem tych słoików i wieczek. I słoiki ładnie umyte, wypłukane. Postawiłam je na ściereczkę, żeby nadmiar wody ściekł. Tutaj przygotowałam miseczkę na po prostu wyparzenie nakrętek. I teraz sobie te słoiki tutaj przestawię wszystkie na deskę, bo ręcznik jest mokry. No wiadomo, że ja to Wam przykładowo pokazuję na danej ilości słoików, bo też dzisiaj może jakieś przetwory będę robić. Słoiczki wiadomo jakie macie. W przypadku, powiem tak, w przypadku nowych słoików na przykład, jak kupujecie, wiadomo, że one są czyste. Ja na przykład nowych słoików nie myję, ale wiadomo, jest chemia i tak dalej, tylko je po prostu wyparzam. Lub po prostu, jak ktoś ma zmywarkę, to może je myć w zmywarce. Jak mówiłam wcześniej, w wysokiej temperaturze i się słoiki wyparzą. Także jak macie nowe, a nie macie zmywarki, to po prostu je tylko wyparzacie. Ja sobie przygotowałam taki dzbanek. Wezmę sobie zaraz do niego, naleję wrzątku. I tutaj nie będziemy zalewać, wiadomo, całego słoika, bo nam też te słoiki pod wpływem pary się wyparzą. Tak, troszkę na dno wrzątku, świeżo zagotowanej wody
I oczywiście zalewam nakrętki w ten sposób, żeby one całkowicie były w wrzątku zanurzone. Jak macie dużo zakrętek, to wiadomo, i słoików, to musicie sobie wziąć odpowiednie naczynie, żeby one były całkowicie wrzątkiem przykryte. No dobra, moi drodzy, czyli tak, pokrywki już zalałam wrzątkiem, tu sobie dałam wrzątku. Oczywiście przy wrzątku, wiadomo, zawsze uważamy, żeby sobie krzywdy nie zrobić, bo jest bardzo łatwo w kuchni się poparzyć. I kochani, nalewamy. O. Do każdego słoika ja rozleję tą wodę po prostu. Tutaj jest około 1,5 litra wody. O. I już słoiki, tu nam osiądzie na bokach słoików również para. Jak chcecie, to sobie też można wieczkiem przykryć, żeby fajnie zaparowały. O, bierzemy sobie danego delikwenta, nie wiem od którego to było, słoika od tego, o. I one, można je zakręcić, sobie tak wiecie, pomerdać. Mi to jedną ręką źle, żeby ta woda po prostu po całym słoiku. I mamy przygotowane. Na chwilę zostawiamy, potem na ścierkę, żeby ściekły. I voilà, słoiki do robienia naszych zapasów na zimę gotowe. Oczywiście, jak się film podobał, ja sobie teraz wszystkie pozakręcam i nimi powstrząsam, dobrze dokręcę, bo wiadomo, trzeba uważać, jedną ręką mi jest niewygodnie, żeby one się dobrze wyparzyły. Na ściereczkę je potem i niech ściekną i będą gotowe. Także to na tyle. Żegnam się, pa pa.